Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Splotella. Ja mam na imię Asia i dziś pokażę Ci, jak zrobić prostą szydełkową torebkę na telefon. Torebka jest malutka, zgrabna, idealna na lato. Myślę, że będzie pasowała do wielu różnych stylizacji. Także zapraszam do działania. Do zrobienia tej torebki użyłam sznurka bawełnianego plecionego. Ja tutaj mam sznurek 2,5 mm od firmy Sznurex. Na tą torebkę zużyłam niecały taki motek. Tyle mi jeszcze zostało. Także szybka robótka bardzo, robiona szydełkiem 4 mm. Przyda Ci się też jeszcze znacznik. Żeby zrobić tą torebkę, będziemy pracować ściegiem mech po spirali, a na końcu zrobimy taki fajny paseczek, który trochę wygląda jak kłosek. Robótkę zaczynamy od pętelki początkowej. Ja to robię w ten sposób, że krzyżuję sobie końcówkę, łapię skrzyżowanie kciukiem i w powstałą pętelkę od dołu prowadzam szydełko, przeciągam przez nią sznurek i zaciskam. Teraz potrzebujemy zrobić łańcuszek na szerokość naszego telefonu z lekkim zapasem, tak, żeby jeszcze uwzględnić grubość telefonu. Także myślę, że około 3-4 oczka łańcuszka więcej niż nasz telefon ma szerokości. To sobie musicie przymierzyć, ile to wyjdzie dla waszego telefonu. Ja robię tutaj 15 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 14, 15. I teraz zrobimy sobie takie mini denko do naszej torebki, czyli ten łańcuszek okrążymy półsłupkami, tak żeby taki mały owal powstał. To 15 oczko łańcuszka nie liczę. Wbijam się w drugie oczko od szydełka i muszę zrobić 14 półsłupków do końca łańcuszka. Wbijam się po kolei w każde oczko mojego łańcuszka. I teraz będziemy zakręcać na drugą stronę, czyli w tym samym oczku, ostatnim, a w zasadzie pierwszym oczku łańcuszka, zrobimy dodatkowy półsłupek na zakręt i jeszcze trzeci jako pierwszy półsłupek rzędu po przeciwnej stronie. I teraz idziemy półsłupkami znowu na drugą stronę. Tą nitkę od razu wrabiam, czyli łapię, wbijam się w oczko i łapię tutaj też, wtedy ona się nam pięknie chowa. I tak do końca. Półsłupki, każde oczko. Dobrze, zrobiłam już 13 półsłupków w tym rzędzie. Zostało mi ostatnie oczko łańcuszka, to w które robiłam pierwszy półsłupek, czyli wbijam się 14 półsłupkiem z mojego rzędu i znowu muszę teraz zakręcić, czyli dodaję w to samo oczko jeszcze jeden półsłupek. I w ten sposób powstało nam nasze malutkie denko. Teraz już zaczniemy robić dalej ściegiem mech. Ścieg mech ma taką sekwencję, że robimy półsłupek, omijamy jedno oczko, nad nim robimy oczko łańcuszka i półsłupek. I na zmianę półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka. Wbijamy się od razu w pierwsze oczko
poprzedniego rzędu. Robimy półsłupek. Ja sobie zaznaczam ten półsłupek pierwszy, żeby potem łatwiej się zorientować, jak wyjść do kolejnego rzędu. I tak, półsłupek, oczko łańcuszka. Omijam to oczko i wbijam się pod kolejne i robię półsłupek. I oczko łańcuszka. Omijam następne oczko i wbijam się w kolejne półsłupek. Oczko łańcuszka. I tak właśnie wygląda ściek mech. Na razie wbijamy się po kolei w półsłupki, w kolejnym rzędzie będzie to troszkę inaczej wyglądało, także zaraz sobie do niego dojdziemy i wszystko opowiem. A teraz kontynuujemy. Oczko ominięte, półsłupek następne, oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka. Tu dochodzę do zakrętu i nic już nie dodaję, żadnych oczek. Już teraz chcę, żeby torebka szła nam prosto do góry. Nie chcemy poszerzać więcej dna. Już nam się będzie trochę to wywijało. Docieram już do końca drugiego okrążenia i pierwszego okrążenia ściegiem mech. Omijam ostatnie oczko, bo tutaj zrobiłam oczko łańcuszka. Mam pierwsze oczko półsłupka nowego rzędu i tutaj wbijam się jeszcze półsłupkiem. Oczko łańcuszka. I teraz już będzie troszeczkę to inaczej wyglądało, bo będziemy półsłupki robić w okienko, które nam się tutaj utworzyło pod oczkami łańcuszka, tak? Pomiędzy półsłupkami mamy oczka łańcuszka i tu jest taka przestrzeń i w nią się będziemy od przodu normalnie wbijać. Czyli tak, tu miałam oczko łańcuszka, teraz wbijam się w okienko, półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka i już tak do końca prowadzimy tą torebkę aż do samej góry, półsłupek, okienko, na zmianę z oczkiem łańcuszka, półsłupek, z oczko łańcuszka. Teraz jak torebka jest już trochę wyższa, to ładniej widać, na czym polega ten ścieg mech. Dla tych, którzy jeszcze nie są z nim zaprzyjaźnieni, to jeszcze tutaj pokażę. Tutaj mamy tak półsłupek, pięknie widać naszą przestrzeń między półsłupkami, pod oczkiem łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka i to jest na zmianę w rzędach. Tak, i tworzy nam się taka bardzo fajna struktura. Ja bardzo lubię ten ścieg i myślę, że jeszcze na pewno coś się u mnie pojawi na kanale z tym ściegiem. No więc zrobimy sobie jeszcze wspólnie kawałeczek. Łańcuszek, półsłupek, łańcuszek, półsłupek, oczko łańcuszka. Moje etui ma już odpowiednią wysokość,
Teraz pora na zrobienie paska. Ponieważ torebka jest bardzo malutka, to zdecydowałam się na cienki paseczek, który jest takim wzmocnionym łańcuszkiem. Teraz pokażę, jak to zrobić. Jestem na krawędzi torebeczki, zrobiłam ostatni półsłupek i teraz, żeby ten pasek nasz był bardziej stabilnie zamocowany do torebki, to nie wbije się pod oczko łańcuszka w okienko, tylko tutaj w nóżki, pomiędzy nóżki naszego półsłupka z poprzedniego rzędu i z przodu między nóżki i z tyłu, tak jak w ściegu tkanym, i robię półsłupek. I teraz paseczek robimy w ten sposób, że tutaj przed szydełkiem mamy 2 pętelki, wbijamy najpierw szydełko w pierwszą pętelkę, na szydełku są 2 oczka i przeciągamy sznurek przez obydwa oczka. I znowu wbijamy szydełko w pierwszą pętelkę przed szydełkiem, przeciągamy przez 2 oczka na szydełku. I tak cały czas, aż do końca naszego paska. Tutaj sobie musicie sami przymierzyć, jaka długość będzie dla Was odpowiednia. Ja zrobiłam ten pasek na około 110 cm. Taki mi najbardziej pasuje. O, i wychodzi taki fajny warkoczyk. Także robimy do końca i znowu wrócę do Was po tej stronie i pokażę, jak można zamocować ten pasek z powrotem do torebki. Pasek mam już zrobiony i zanim przymocuję go z drugiej strony, sprawdzam, czy się nigdzie nie przekręcił. I teraz tak, wyciągam sobie trochę dłuższą pętelkę końcową paska, wkładam pasek od wewnątrz, w zasadzie najpierw wbijam się znowu między nóżki półsłupka i tą ostatnią pętelkę z paska przeciągam na zewnątrz. Troszkę mogę ją skrócić. I teraz odwrotnie. Będziemy z powrotem ją przeciągać, ale najpierw wbijam się szydełkiem od tyłu w pasek, zakładam pętelkę, ona tutaj już się nam zahaczyła o torebkę i przeciągam przez pasek na drugą stronę. I teraz zrobię w środku, łapiąc tutaj za pobliskie oka, zrobię 2 takie mocujące dodatkowo oczka ścisłe. Czyli przeciągam od razu przez obie pętelki, bez narzucania sznurka na szydełko. Dzięki temu ta torebka ten pasek będzie bardziej stabilnie z obu stron się nam trzymał. I teraz już mogę uciąć sznurek. Przeciągnę przez tą pętelkę go, robiąc taki supełek zakańczający. I teraz trzeba tutaj wrobić sobie jeszcze ten sznurek, żeby końcówka była zabezpieczona. Sznurek ucinam i nasza torebka jest gotowa. Mam nadzieję, że ten filmik Ci się przyda. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz dla mnie kciuka w górę na zachętę do dalszego tworzenia. Bardzo Ci dziękuję za dziś i widzimy się przy kolejnych projektach.